Siemka, ja jestem Adachu i wiele razy w życiu byłem pytany o to, jak to jest... Spokojnie, dzisiaj wam daruję, nie będę puszczał tego samego żartu 48 raz. Jak to jest, że wrzucając filmy codziennie nie brakuje mi pomysłów? I przyznam, że czasem są takie dni, kiedy muszę coś tam w głowie wrzucić na drugi bieg, żeby powymyślać różne rzeczy, ale zazwyczaj nie mam z tym już problemu. Ale są też takie dni, kiedy to wy po prostu zabieracie ode mnie tę zagwozdkę, rozwiązujecie ją za mnie. I tak dzisiaj zrobił Piotr, któremu bardzo dziękuję za przygotowanie quizu. Jest to quiz, który został wrzucony na Zakola Adacha, już wam go pokazuję. Tak się składa, że jest tutaj komentarz wrzucony przez kolegę Karola. Znaczy, Karola nie znam osobiście, więc nie wiem, czy mogę go nazwać swoim kolegą. Karol, możemy się już kolegować? Okej, jak już się zakolegowaliśmy. Są różne poczucia humoru. Trochę się obawiam tego, bo myślę, że ten quiz może być w takim razie trochę kontrowersyjny, ale niech będzie. Przeczytam to co Piotr napisał. W zasadzie Piotr rzucił ten quiz 2 razy, ale jeden raz wrzucił to w zły sposób. Generalnie quiz, 43 pytania, manga Dragon Ball Super, saga Szampy. Z okazji nadchodzących świąt wielkanocnych przychodzę z prezentem świątecznym, a mianowicie z moim pierwszym quizem o tematyce Dragon Ball, a tak konkretnie quizem o sadze Wszechświata VI lub jak kto woli sadze Szampy. No dobrze, 43 pytania. Ja, żeby było ciekawiej, o jaki Piotr tutaj robi przykuc. Słowiański? Nie. Pięty nie są na podłożu, a więc to nie jest słowiański przykuc. Piotr nie wygląda jak typowy Słowianin, ale okej. Ja dzisiaj nazwę się Szymon Szampon. Tak właśnie, żeby uczcić to, że rozwiązujemy quiz na temat szampy. Nie przypominałem sobie mangi, więc żeby było ciekawiej, będę leciał z pamięci. Widzę, że już kilka osób rozwiązało, ale tak jak Piotr napisał, ten quiz był źle dostępny, więc być może teraz więcej osób weźmie w nim udział. No dobrze, zachęcam oczywiście do tego, żeby rozwiązywać te quizy. Ja wiem, że Facebook nie lubi trochę linków, zwłaszcza do zewnętrznych stron, więc te quizy mają bardzo ucinany zasięg. Jestem zmuszony troszeczkę się tutaj zmniejszyć, ale nie szkodzi. Na początek coś łatwego. Jak nazywa się to dwójka? Aha, to jest Aha. Zajeżdża trochę Marcelem Żukiem, czyli pytania pokroju, jaki dzień tygodnia jest po poniedziałku, i potem wyczuwam, że będzie pytanie tak odklejone, że będę sobie rwał włosy. Zaznacz wszystkie poprawne opcje? Ale to jest jedna poprawna. Vegeta i Son Goku. Vegoba i Kukarot. Proszę, niech to nie będzie... Już rozumiem, o co chodziło Karolowi. Jak nazywa się ta transformacja? Super Saiyanin 5, boski Super Saiyanin w formie boskiego Super Saiyanina. To jest jeden z... to jest jeden z tych quizów. No, dobrze, że nie przypominałem sobie tej sagi, bo chyba nie będzie to w ogóle potrzebne. Dlaczego nasi bohaterowie postanowili używać nazwy Super Saiyanin Blue zamiast SSGSS? Nazwa SSGSS była za długa i Goku przygryzł sobie język. To jest prawda. Super Saiyan Blue jest lepszą nazwą. To też jest prawda. Stwierdzili, że okej. Jak nazywa się ten gruby kot? Wersja polska lub albo japońska. A, to są dwie opcje. Chyba jakaś nowa opcja tutaj została wrzucona. No ja wpiszę tak, jak jestem przyzwyczajony. Szampa. Już? Mogę kliknąć prześlij? Szampa. Albo japońska. A to po japońsku piszą przez szy, tak? A ta anielica to może powinienem napisać Wados przez W. Piszę przez V, tak jak jest pisane. Dlaczego Szampa wyzwał Piwusa na pojedynek? Zainteresował go potencjał Goku i Vegety? Nie, bo nie byli wtedy ubrani w nadmuchane ubrania. Wyglądali jak dwa ludziki Michelin. Chciał być w końcu lepszy od Piwusa, zazdrościł Piwusowi posiadania ziemi i jej przysmaków. Okej. Nie chcę mówić, że się trochę pospieszyłem z tymi podziękowaniami za zapewnienie kontentu, ale czekam na moment, w którym zacznę sobie wyrywać włosy z brody. Z głowy, no broda też głowa, nie? Dlaczego dawno temu bogowie zmierzyli się ze sobą? Szampa ukradł Piwusowi rybią wyrocznie, Piwus zjadł rzadkie ciasto Szampy, Piwus zjadł ścisk pyskowoc z tortu Szampy. Chcieli zobaczyć, który jest silniejszy. No, on zjadł wisienkę z jego tortu. Ale czy to był ścisk pyskowoc? Tak to się nazywało? Co to za przedmiot, który trzyma Bulma? Nie wiem, czy dobrze robię, pisząc każdą literę wielką, ale niech będzie. Super smoczy radar. Kim jest ta dziewczyna? Swoją drogą, jakim cudem napisała taką wielką książkę o kimś takim jak Jacko? To? Siostra Bulmy, tajc. Jaką książkę? To Toriyama pisał książkę. Kto jest większym zagrożeniem dla Jacko? Vegoba Bulwa. Z bulwą latał, ale Vegoba groził, że jak bulwę dotknie, to Vegoba... Chyba...
Marcel, wróć do mnie. Marcel! Jak nazywa się ten pączek? Polska wersja, nie Zuno. Nie wiem, kurwa, uszatek? Wszechuś? Nie, wszechuś to jest Zeno. Wszechwiś? Nie, na pewno nie wszech. Za dużo liter zajmuje. Wiedzuś. On miał wiedzę, on miał dużo informacji. Może informuś. Nie? Jak można go inaczej nazwać? On wiedział wszystko, tak? Po prostu wiedział wszystko, więc od wiedzenia wie wszuch. Tak? Wie wszuch, czyli wie wszystko. Mózgownik. Aha, bo Zuno jest od japońskiego mózg, tak? Brain. Intelekt. Ma sens to, że nazywał się mózgownik. Jak nazywa się ten pączek? Polska mózgownik! Więcej tekstu Co? Nie przeczytałem nawet! Chciałem kliknąć napis więcej tekstu poniżej! Co to było za pytanie? W ogóle nie widziałem. Centymetrów. Miała kiedyś centymetrów, lecz nieco jej obwisły. Zaokrąglone do jedności. Chodzi o... Ile miała centymetrów? Jak skonstruowane jest to pytanie? Puste centymetrów. Kiedyś miała centymetrów, lecz nieco obwisły. No chodzi o cycę, ale chodzi o liczbę, tak? 83, 87. Nie... Jestem dumny z tej odpowiedzi, tak czy siak. Kto nie pojawił się na pokładzie statku Wisa? Dr. Brief, Naprawdę wy się tak samo czujecie, jak ja przekręcam imiona postaci? Jeśli tak, to przepraszam. Gohan, Pilaf, Jacko. Co zrobię z zooma i zobaczę. Pilaf był, tu jest. Jacko był na pewno, bo widział, jak Frost oszukuje. Gohana nie było, bo przecież nie mógł polecieć. Jakby poleciał, to by walczył. Jak nazywa się ten ptak z rodzinnej planety Wisa? To jest Monaka, a ptak nazywa się Jill. Jeśli to będzie dobre, to mi po prostu stawiasz, Piotr, paczkę chipsów. Ha! Czemu to był Monaka jako zdjęcie? Co? Kabba mi wyskoczył? To Monaka to jednak Kabba? A nie, to następne pytanie. Jak nazywa się ten na Sajanin? No dobra, mogę nawet napisać Kiabę, jeśli ty chcesz. Jaką wersję angielską chcesz, czy francuską, czy jaką chcesz? No i zgadłem. Ile Son zdobył procent na teście inteligencji? Równo 50, bo ledwo zdał. Jak nazywa się ta abominacja Kubusia Puchałkę. Goku przegrał z Puchałkę. Co stało się z Botamo po Kahameme Songa? Został przedziurawiony, impet ataku odbił niedźwiadka. Jego brzuch odbił atak w stronę kopuły ochronnej. Chyba to. Impet ataku odbił niedźwiadka? To było... Aha, to mangowa wersja, to nie pamiętam. Ja nie pamiętam. Jak Botamo wypadł z ringu? Nokautuje, wybija Kahameme, sprzedaje, łapie go za giry i wyrzuca z ringu. Akurat w wersji mangowej nie było używania głowy, także ta wersja mangowa jest jest troszeczkę bliżej mojego serca. Jak nazywa się ten changeling? Zobaczcie, że teraz jak klikam Enter, to się nic nie robi, tylko muszę potwierdzić jeszcze myszką. Czym Frost zszokował Kakarota? Tym, że wygląda jak Freeza, swoimi rogami, wysokim poziomem mocy, miłym przywitaniem i tym, że wygląda jak Freeza, chyba też, nie? 2 rzeczami mogę powiedzieć. O, wow, udało się coś trafić. Mogę wstać jak Feniks z popiołów. O, trafiłem na to pytanie, którego nie miałem wcześniej. Ile pytań otrzymał Jacko za całusa dla mózgownika? No 1, bo pamiętam, że się 1 wyświetliło na zielono. Która forma Frosta zmusiła Gokiego do przemiany w SSJ? Numery są kolejnością pojawiania się tych form. Pierwsza to była pierwsza forma, druga to była ta niby trzecia forma Freezy, czyli to jak to się nazywa Assault, czyli ta forma do ataku, a to była finałowa forma. I wydaje mi się, że już druga zmusiła Gokiego do transformacji. Jak toczyła się walka Goku i Frost? Co to w ogóle za pytanie? Jak toczyła się? Frost miał miażdżącą przewagę, walczyli jak równy z równym, Goku miał miażdżącą przewagę. No na obrazku to wygląda tak, jakby walczyli jak równy z równym. Chyba. Miażdżącą przewagę. W sumie racja. Przecież Goku miał wygrać tę walkę, a przegrał. Kto wygrał ostatecznie tę walkę? No i co? No przecież wszyscy wiemy, że wiemy. Wszyscy wiemy, ale czy chodzi już o dyskwalifikację? Walkę wygrał Frost, ale werdykt został zmieniony, więc tak naprawdę ostatecznie na końcu sagi to Goku wygrał tę walkę. Ja zaznaczam Goku. Hej, czy mam jakieś szanse na zwycięstwo? Napiszę raczej XD. Raczej. Zobaczcie, jak można tutaj przemienić sens całego zdania.
Ale fajnie, że można dodawać jakieś nowe opcje do tych quizów. Uzupełnienie zdania. W inny sposób to wygląda. Czy Frost wygra z Piccolo dzięki temu uderzeniu? Tak, bo go wyrzucił. Czy decyzją sędziowską Frost przeszedł do następnej rundy? Tak, bo walczył z... Przecież przeszedł do następnej rundy nawet po oszukiwaniu. Czy dumny książę Sayanu... Okej, przypomniał mi. Gdzie to było? Sayanu? W czym to było? W Borys Szyc, no nie? Fuzja po polsku. Film. Spuścił lanie Frostowi, tak. Dumny książę Sayanu. Jak nazywa się ten śliniący się, czajnikopodobny metalman? O auta Magetta. Bota przez przypadek chciałem napisać. Ota Magetta. Ora Magera. Jak przebiega walka księcia Vegety i Metalmana? Vegeta przypiera Magettę do muru. Magetta przypiera Sayanina do defensywego. Vegeta nawet nie zarysował Magetty. No, w sumie to, chociaż bym powiedział, że były różne momenty w tej walce. Jak kończy się walka? No wiadomo, no jejku, wiadomo o co chodzi, ale no ten quiz jest... Można byłoby zrobić znacznie trudniejszy quiz, znacznie ciekawszy, znacznie... Przepraszam, że się czepiam, ale no kurde, jeszcze kurwa jakiegoś kapuściaka, co? Vegeta tłamsi młodego kapuściaka, co? Młody kapuściak? Młody kapuściak? Co to znaczy? Kapuściak ma lekką przewagę nad księciem. Przebiega walka w bazowych formach, to kapuściak... Ja takim quizie się wywalam. Nie, no dobra. Czy przeszedł? Nie przeszedł, mimo że przeszedł, bo walczył z Vegetą po dwukrotnym oszukiwaniu. Vegeta to kabby. Najpierw zabiję... Nie działa. Najpierw pokonam ciebie, a potem całą zniszczę, może? No dobra, pokonam. Pokonam ma sens w kontekście tylko kabby, ale pokonać Sadalę i wszystkich jej mieszkańców. Ale, aha, tłumaczenie JPF manga, no to w takim razie to byłoby bardziej sensowne. Zatłukę. O, niech będzie, że zatłukę. Zatłukę. Prawdopodobnie to nie o to chodzi, ale rozwalę. Nawet gdybym napisał to dobrze, to tu jest E na samym końcu. Jakiej formy używa Vegeta do pokonania kabby? Sygy, 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 sygy. Czy Vegeta nawiązał walkę z Hitem? Tak, miał kolosalną przewagę. Kusi. Nie będę ukrywał, kusi. Tak, walka była równa, tak, ale Hit miał dużą przewagę. Nie trafił go ani razu. Liczy się punkt, nie? Jak nazywa się technika Hita, której notorycznie używa? Oj, wydaje mi się, że to będzie czasoprzeskok. Jeśli to jest tłumaczenie polskie, to będzie czasoprzeskok, prawda? Czasoprzeskok. Tak samo jak Ultra Instynkt pisane po polsku jest łącznie, no nie? Super Saiyanin w takim razie też powinno być łącznie, nie? Czy nie? Czy to tak nie działa? W takiej formie Kakaroto nawiązuje prawie idealnie równą walkę z Hitem. Prawie idealnie boski. SSJ. To jest dobre, nie? Bo Vegeta tam było powiedziane, że korzystał tylko z 10% Blue. 10% Blue i tak jest silniejsze niż Super Saiyanin Goku. Dlaczego Hit nie miał szans z Goku w godzie? Son przewidywał każdy ruch Hita, jego czasoprzeskok się skrócił Nie. Goku w godzie jest na tyle szybki, że wyprzedza. To było później. Na Goda nałożył... Nie było Kaioken w mandze. Czy ostateczny czasoprzeskok Hita pokonuje Marcha? Ja nie wiem, jakim cudem ja nie daję rady w tym quizie. Nawet nie mam ognia w ogóle tutaj żadnego. Tak, dzięki temu Hit wygrywa z Goku. Nie, czasoprzeskok zmęczył Hita na tyle, że ten padł Nie, to chodzi o ostatnie. Czy Gokuchna wygrał z prąciokształtnym zabójcą? Nie wygrał, bo wyszedł z areny. Kto wygrał turniej? Monaka. Jaki tytuł nosi ten melon? Król wszechrzeczy, tak? Rzeczy. Król wszystkiego. O nie. Król napisałem. O, byłoby blisko. Król wszystkiego. Prąciokształtny. Chociaż już trzeba było zrobić nawiązanie do mojego prąciokształtnego cichacza. O, jeszcze mam Feniksa na sam koniec. A to akurat pamiętam. 8-3, 8-7. Pozdrawiam wszystkich z tych roczników albo w ogóle z lat 80. Są to tacy? Odzywajcie się w komentarzach. A jak ktoś jest z lat 90., tak jak ja, to też niech się odezwie w komentarzach. 33 prawidłowe. Ile mam procent? 78%. Nie no, kurwa, Vegoba. I jeszcze to, że mamy ich nazywać... Vegoba i Kukarot. No... Wiesz co? Idę tutaj, zostawiam lajka, ale zostawiam też tobie, żeby nie było, że to jest jakiś tutaj krypto hate. Zostawię też... tutaj super zostawiłem.
Zmieniam na lajka. Za bardzo mnie kilka momentów poirytowało, żebym zostawił superkę. Zagraj w minigry. Ty, o co tu chodzi? Zagraj w mini teraz. Znajdź swoje niezbędne rzeczy. Wojny okręgowe, atak roju. O, atak roju. Co to jest? Wow! Wow! W co ja gram? Jestem Batmanem? A czemu to tak? Kliknij BATS, aby je przekierować. No i co? I co, ja po prostu odbijam nietopery? Ale nie mam jakiejś tutaj... Ty, czemu ja w to gram? Zakończ grę, idź mi stąd. 23 nietoperze odbiłem? To całkiem sporo nietoperzy. Dziękuję wam za oglądanie. Quiz, jaki był każdy wideo. O, naładowało mi się. Tutaj odłączam ładowarkę od ładowarki. Arcia kupiła taką chińską ładowarkę. Nieważne. Ty, co tu się w ogóle działo? Jakiś kapuściak? Piotr napisał, że ma zamiar zrobić jeszcze quiz o Zamasu. Ja już się boję, jak on będzie ich tam nazywał. Jeśli można prosić o trochę trudniejszy quiz. Ja wiem, że nie zrobiłem go na 100%, więc może nie powinienem prosić o trudniejszy quiz, ale proszę o trochę trudniejszy quiz. A może ja będę hipokrytą, jak powiem mniej pajacowania, jak ja sam jestem znany z tego, że pajacuję, ale ja taki jestem. No może Piotr też taki jest. Lajka zostawcie, suba, żeby niczego nie przegapić i dajcie znać, jaki mieliście wynik i kto jest z lat 80. i 90. Dziana!